Siemka, ja jestem Adachu i witam was w kolejnym filmie informacyjno-dyskusyjnym. To będzie trochę informacji i trochę zaproszenia do dyskusji. Zostałem trochę sprowokowany przez pana Torishimę do nagrania tego filmu. To nie jest tak, że pan Torishima wie o moim istnieniu, ale jego słowa prowokujące, w ogóle prowokujące, sprowokowały też mnie. Bo stwierdziłem, że jest to rzecz na tyle interesująca i na tyle budząca dyskusję, że chciałbym też tę dyskusję wzbudzić tutaj, na moim kanale, w sekcji komentarzy, więc czekam na waszą opinię, jak już ten temat sobie omówimy. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie tylko o wywiadzie, w którym brał udział Torishima, czyli były redaktor Toriyamy. Jeśli nie wiecie, o kogo chodzi, to jest to pan, który razem też oczywiście z innymi gośćmi raz na jakiś czas uczestniczy w takich podcastach na kanale Koso Koso. Jest to japoński podcast, także link oczywiście wrzucę wam w opis, żebyście mogli sobie zobaczyć z napisami, rzecz jasna, oryginał, jeśli będziecie zainteresowani. No ale Venixys, znany nam użytkownik internetu, przetłumaczył co ciekawsze informacje. Mimo wszystko tym zajmiemy się za chwilę. Na początku chciałbym podzielić się z wami kilkoma mniej lub bardziej istotnymi w kontekście Dragon Balla informacjami. Są też rzeczy, które krążą po internecie, które wywołują dyskusję w fandomie Dragon Balla, w społeczności Dragon Balla, fanów Dragon Balla, mimo tego, że nie są związane ze światem Smoczych Kul. Między innymi ta zapowiedź Toei Animation, która pojawiła się w internecie na ich profilach kilka dni temu. Napis Reboot i data 4 grudnia. Dzisiaj, w momencie, w którym to nagrywam, jest 4 grudnia i dostaliśmy potwierdzenie tego, o co chodziło. Nawet na Zakolach pojawił się post dyskusyjny na ten temat, bo oczywiście myślenie życzeniowe to potężny narkotyk. Nie chodziło o Dragon Balla i od samego początku ktoś, kto zagłębił się w ten temat, wiedział, że nie chodzi o Dragon Balla, bo tego posta Toei Animation podały również konta anime World Trigger, czyli po angielsku Światowy Spust. My, fani Dragon Balla, my, fani Smoczej Piłki, nie mamy nic do gadania, kiedy do pokoju wchodzi Światowy Spust. Dzisiaj zostało to oficjalnie potwierdzone. Konkretnie ten projekt, mimo tego, że nazywany rebootem, nie wiadomo do końca, czy będzie rebootem w takim znaczeniu, że pierwszy sezon albo w ogóle całe anime World Trigger to jest dziwna nazwa, trudno się wypowiadają, ona jakby sama w sobie nic nie znaczy. Oczywiście jeśli byśmy się zagłębili w fabułę, to te słowa nabrałyby jakiegoś znaczenia. Jest to anime z 2014 roku, bazujące na mandze bodajże z 2013 roku. Pierwszy sezon zakończył się w 2016 roku i miał, z tego co pamiętam, 73 odcinki. Tak, zrobiłem drobny research. Nie oceniajcie mnie. Ale dlaczego ciekawiło mnie to, z jakiego roku jest to anime? Jeśli faktycznie mówimy o tym pierwszym sezonie i jeśli faktycznie mielibyśmy mówić o reboocie, czyli o ponownej animacji tego sezonu pierwszego, bo z tego co pamiętam drugi albo trzeci sezon to są już 2021 czy tam 2022 rok, więc dość świeże animacje. Tutaj nie byłoby chyba sensu robić ponownie tego. No to oznacza, że Toei Animation nie ma żadnego problemu z tym, żeby reanimować. To nie jest dobre słowo, tutaj nie ma żadnej reanimacji, usta, żeby ponownie animować serię, która ma nieco ponad 10 lat. W zasadzie zaczęła się nieco ponad 10 lat temu, można powiedzieć, że ma 10 lat. Dragon Ball Super ma już ponad 10 lat, więc co stoi na przeszkodzie, żeby Dragon Ball Super zrobić od zera, tym razem na podstawie mangi? No, to jest tylko i wyłącznie gdybanie, bo z tego co przeczytałem, jest też szansa na to, że projekt może nazywać się Reboot, ale wcale nie chodzi o to, że będzie to anime tworzone od zera, tylko po prostu wznowienie serii. W sensie, że seria będzie miała kolejny, czwarty w tym przypadku sezon. Tak czy inaczej, nie chodzi o Dragon Balla. Były też plotki tyczące się tego, że ma powstać film kinowy, że ma zostać ogłoszony i potem powstać oczywiście film kinowy związany z młodością Vegety. Nie wiem, czy ktoś z was w to uwierzył, ale to fake. Jakiś czas temu pojawiła się też informacja, że Toyotaro będzie obecny na Jump Festie, czyli pod koniec grudnia, 20 grudnia. No i Dragon Balla na tej Jump Festie w wielkiej skali nie będzie. Fajnie, że będzie tam Toyotaro, będzie też Victor Uchida. Natomiast Venixys ostatnio podał, że Toyotaro będzie tam miał panel na żywo z rysowania. Wiemy, że Toyotaro co roku rysuje specjalne ilustracje związane z Jump Festą. W zeszłym roku był to Black Frieza, jeszcze wcześniej był to Gohan Beast, jeszcze wcześniej Great Saiyameny, prawda? W zasadzie Saiyameny X1 i X2, czyli Goten i Trunks, sorry. Więc myślę, że tutaj moglibyśmy zobaczyć kogoś, nie wiem, może Broly'ego na przykład. Broly'ego jeszcze nie dostaliśmy. Mieliśmy Goku w Ultra Instynkcie, mieliśmy Ultra Ego Vegetę, mieliśmy Gohana, mieliśmy Black Freezę, więc tak naprawdę wszystkie te postacie, które dostawały ostatnio formy, prócz Piccolo, więc równie dobrze mógłby to być na przykład Orange Piccolo, nie byłbym w sumie zły,
byłoby fajnie, gdybyśmy dostali Orange Piccolo. Staram się patrzeć na tę okładkę mangi, bo jeśli tutaj mielibyśmy patrzeć na najpopularniejsze postacie, albo na takie, które wykazują najwyższy poziom mocy w naszym wszechświecie, no to został jeszcze tylko Piccolo i Broly z tych ilustracji. Swoją drogą z tyłu jest tutaj ten Black Frieza, który został przez Toyotaro narysowany właśnie z okazji zeszłorocznej Jump Festy, więc być może będzie to Broly, być może to będzie Piccolo, być może to będzie zupełnie co innego. To nie jest powiedziane, że to musi być jedna postać, natomiast jestem ciekaw tego, jaka to będzie ilustracja. Być może będzie to zapowiedź tego, co zobaczymy niedługo, gdyby się okazało, że na przykład Toyotaro rysuje Uba. Myślę, że to byłaby ciekawa zapowiedź. Natomiast na to jeszcze poczekamy sobie 2 tygodnie. Kolejna informacja, na początku być może nie sugerująca nic, a potem jakbyśmy się w nią wgłębili, to może faktycznie coś sugerująca, że tam jest jakiś ukryty przekaz, ale myślę, że jednak tam nie ma żadnego ukrytego przekazu, więc po prostu wam to podam. SH Figuarts ogłosiło nowe 2 figurki Goku. Goku w formie God i Goku w formie Blue. Daty premiery, tutaj mogą coś więcej mówić. Są to czerwiec i lipiec 2026. Wiadomo, taka informacja budzi od razu jakieś teorie, natomiast jeśli spojrzymy na premierę oryginalną Dragon Ball Super i mangi i potem anime, no to mamy końcówkę, jeśli chodzi o mangę, mamy końcówkę czerwca 2015 i potem start anime to jest początek lipca 2015, więc premiery tych figurek, daty premier tych figurek po prostu się pokrywają z premierami anime i mangi, w zasadzie mangi i anime Dragon Ball Super. To będzie 11. rocznica, więc myślę, że te figurki są po prostu wypuszczane z tej okazji. Nie jest to zapowiedź pokroju rebootu Dragon Ball Super albo jakiejś nowej serii, chociaż chciałbym się mylić. Ciekawostka, o której pewnie część z was słyszała. Nowy gatunek ryby, który został niedawno odkryty przez naukowców, dostał naukową nazwę, która nawiązuje do Super Saiyanina. Nazwa tej ryby to Vanderhorstia Super Saiyan. Oczywiście nazwa nawiązuje do charakterystycznych żółtych pasków na płetwach ryby. I jeśli teraz ktoś mi powie, że Dragon Ball nie ma żadnego wpływu na popkulturę, albo nawet nie tyle co na popkulturę, co po prostu na nawet świat nauki, to będzie okłamywał samego siebie. Ciekawa sprawa, podaję wam to w ramach ciekawostki, a ostatnią ciekawostką, a w zasadzie, no można to nazwać ciekawostką, bo jest to coś, co raczej większego znaczenia nie ma, chociaż, kto wie, być może wyniki tej ankiety będą jakkolwiek ważne dla twórców, będą na pewno w jakimś stopniu pokazywać to, jakie postacie są najpopularniejsze i być może jakim postaciom warto poświęcić więcej uwagi w przyszłych dziełach Dragon Balla. Chodzi tutaj oczywiście o Dragon Ball The One, czyli to głosowanie, o którym wam ostatnio mówiłem. Mieliśmy zestaw 80 postaci, teraz to jest już tylko 20 postaci. 20 tak naprawdę 1, bo jedna została wskrzeszona. Swoją drogą wskrzeszony został Shenlong, więc Shenlong też będzie brał udział w następnej rundzie. To dziwne, że Shenlong zawsze wskrzeszał, a dzisiaj to jego wskrzesili, widzicie? Jeśli chodzi o wyniki kolejnej rundy głosowania, to Vegeta spadł z 2. miejsca na 3, co akurat mnie trochę zdziwiło, chociaż ja nie głosowałem na Vegetę, a w zasadzie zaraz wam powiem, jak wyglądało moje głosowanie, więc być może tutaj powinienem się uderzyć w pierś. Przestałem głosować na Vegetę i Vegeta spadł. Cieszy mnie wysoka pozycja Bardoka, zastanawia mnie mimo wszystko wysoka pozycja Tamy, czyli kotka z rodziny Bulmy. No i jeśli chodzi o kolejną 20, to tak, Delfin nadal się trzyma. Nawet w kolejnej 30 się trzyma, więc nie wiem, czy tutaj jest szansa na to, że przejdzie do kolejnej rundy, ale Farmer z poziomem mocy 5, Delfin czy Syrenka, no myślę, że dużo osób głosuje tutaj zgodnie z memem. Ja mimo wszystko cieszę się, że Chaozu jest na 22 miejscu, bo tak, moje głosy idą na Chaozu. Mój pierwszy głos, kiedy ta ankieta się pojawiła, kiedy było jeszcze bardzo dużo postaci, to poszedł na Vegetę. Ale potem sobie pomyślałem, że Vegeta i tak będzie wysoko, więc nie ma po co na niego głosować. Lepiej zagłosować na postać, którą też lubię, a która jest niżej, żeby po prostu ją wynieść w tym rankingu. Więc zacząłem głosować na Chaozu. I dostałem nawet taką odznakę. To taka odznaka dzielny pacjent, tylko że dla fana Dragon Balla. Obecnie też głosuję na Chaozu, bo bardzo chcę, żeby wszedł do tej top 20. Jest na 22 miejscu, więc być może to się uda. Jeśli Chaozu odpadnie, no to wtedy raczej będę głosował na Vegetę, no bo nie może być tak, że Gohan prześcignął Vegetę. Chyba że okaże się, że na przykład kotek rodziny Bulmy będzie gdzieś tam miał szansę na przykład top 10, no to wtedy chyba dla mema zagłosuję na kotka Bulmy.
Dyzia jest trochę zazdrosna, że to na innego kotka chce głosować. Głosowanie dalej trwa, więc link do tego głosowania, jeśli będziecie chcieli oddać faktycznie swój głos, wziąć w tym wszystkim udział, to jest w opisie tego filmu, więc no, ja z tego nic nie mam, bo to nie jest organizowane przeze mnie, tylko przez oficjalne źródła. Natomiast im więcej osób weźmie udział w tych głosowaniach, tym lepiej. Myślę, że to też będzie jakkolwiek tam potem im pokazywało, że ludzie są zainteresowani takimi rzeczami, a ja uważam, że takich ankiet powinno być więcej, bo jest to po prostu ciekawy dodatek. Mimo wszystko, przechodzimy sobie do tematu głównego dzisiejszego filmu, czyli do tego wywiadu. To nie był wywiad, to był podcast, w którym Torishima się też wypowiadał. Torishima, jeszcze raz przypomnę, jeden z edytorów Toriyamy, kiedy ten jeszcze rysował mangę Dragon Ball. No i są to ostre słowa. Torishima nigdy w język się nie gryzł, już mieliśmy kilka jego kontrowersyjnych wypowiedzi, które troszeczkę uderzały chociażby w Dragon Ball Daima, albo nawet krytykował Toyotaro i to na żywo, biorąc pod uwagę jego mangę Lost Samurai, więc Torishima się w język nie gryzł, natomiast dzisiaj przeczytam wam słowa, które powiedziałbym nawet, że są troszeczkę wulgarne, a nawet nie troszeczkę, po prostu są wulgarne. Są one skierowane w kierunku Akio Ioku, postać znana, szefa Capsule Corporation Tokyo, no i wedle plotek Capsule Corp Tokyo dogadało się z Shueisha. No, ze względu też na to ruszyły prawdopodobnie te projekty pokroju współpracy Dragon Balla z KFC, z Minecraftem, wszystkie te rzeczy, które ostatnio się dzieją. Dragon Ball ruszył dobrze, bo mamy nieco ponad miesiąc do tych ogłoszeń na Genki Damatsuri. No ale Torishima jest bardzo krytycznie nastawiony między innymi do tego sklepu w Japonii. W Tokio, tak jak ostatnio wam mówiłem w filmie z newsami, został otwarty sklep Dragon Ballowy. Mnie tam nie było, więc ja tego nie widziałem na własne oczy, nie jestem w stanie się wypowiedzieć, natomiast widzieliśmy zdjęcia ze środka, widzieliśmy te statuły Dragon Ballowe, widzieliśmy te rysunki, te grafiki, które widnieją tam na ścianach, no i generalnie o grafikach już sobie pomówiliśmy i to nie jest żadna tajemnica, że większość osób po prostu jest bardzo zawiedziona tym, jak te grafiki zostały wykonane, bo wyglądają one jakby zostały wykonane przez kogoś, kto się po prostu na Dragon Ballu nie zna. Nie mają one tego ducha Dragon Ballowego, są one po prostu narysowane bardzo słabo. No i z tym się akurat zgodzę, ale żebyście wiedzieli, o czym tutaj mówimy, o jakich słowach Torishimy tutaj mówimy, to się będę posiłkował tłumaczeniem Wenixysa. Oczywiście linki do niego, jak i do tego podcastu znajdziecie w opisie. No a póki co, zagłębmy się w ten tak zwany rant, jak to się po angielsku mówi, rant. Słowa Torishimy o Akio Ioku, mimo tego, że nie powiedział tego wprost, było wiadomo, o kogo chodzi, no bo z kontekstu można było to wywnioskować. Jest szefem tajnego stowarzyszenia. Kimś, kto w życiu nie stworzył ani jednej strony, ani nie napisał ani jednej linijki Dragon Balla, a mimo to wydaje rozkazy wszystkim z tą arogancką miną. To gówno. Właściwie to jest poniżej poziomu gówna. Wygląda jak sklep zmontowany w ciągu nocy. Prawdę mówiąc, producent z Capsule Corporation Tokyo nie ma absolutnie żadnego poczucia estetyki. Dlatego wychodzą takie rzeczy. Shueisha nie potrafi dobrze komunikować się z CCT, albo CCT jest tak irytujące, że przestali im cokolwiek mówić. Zmysł estetyczny? Zerowy. Jeśli chcesz wyróżnić postać w tym gi, tło musi być czarne albo ciemne. Toriyama użył pomarańczowego koloru gi, bo tło było białe. Chodzi o papier mangi. Czy ludzie, którzy to sprawdzają, nie wiedzą o tym? Czy to idioci? Ta poza jest niewłaściwa. Jeśli stoisz prosto, nie możesz wykonać kamehameha. Musisz włożyć siłę w biodra. Zostało to narysowane przez kogoś, kto nie rozumie, na czym polega i gdzie leży siła fizyczna tego gestu. Pozwólcie, że się wtrącę. Z jednej strony jestem w stanie się zgodzić z tym, że to kamehameha, o którym tutaj mowa, jest narysowane katastrofalnie, natomiast z drugiej strony bawi mnie to, że nie wiem ile on ma lat, tam 80 lat, coś koło tego, że 80-letni dziadek tłumaczy, jak wykonać poprawnie kamehameha. Jeśli stoisz prosto, nie możesz wykonać. Siłę w biodra, ugnij nogi, nisko na kolanach, kurwa, bo ci nie wyjdzie, no chłopie. I jak my mamy strzelać kamehameha, jak po prostu nikt nie potrafi zrozumieć siły fizycznej tego gestu. Roshi z prawdziwego życia dosłownie. Ale okej, czytam dalej. Tutaj mamy dialog między Torishimą a panem Naz Chrisem. Rozmawiałem z kilkoma ilustratorami. Powiedzieli mi, skoro powierzono mi to zadanie, daję z siebie wszystko. W takim razie Shueisha albo kierownik CCT powinni ich odrzucić, prawda? Na co Torishima zgadza się. Jako że produkty związane z Aralką wypuszczały takie nieporadne i okropne rysunki, co wtedy zrobiłem? Ciągle oglądałem anime i wiecie, są odcinki, w których rysunki są piękne, prawda?
Dokładnie sprawdziłem napisy końcowe, poprosiłem o informację, kto za nie odpowiadał, za te rysunki. Wybrałem te kilka osób, kazałem im dla mnie rysować i powiedziałem: chcę, żebyście powierzyli pracę tylko tym osobom i chcę, żeby otrzymali odpowiednie wynagrodzenie. Przepraszam, że mówię to fanom, którzy poszli do sklepu Dragon Ballowego, ale ludzie traktują was jak kaczki do oskubania. Myślą sobie: i tak nic nie rozumieją, samo ustawienie tych rzeczy w kolejce wystarczy. Jedynym wyjściem jest nie kupować i wytykać im, że wszystko, co tam się znajduje, jest teraz gównem. Jeśli przestanie się sprzedawać, wszyscy się zastanowią. To dlatego, że te rzeczy się sprzedają, oni przestają myśleć. Dodam jeszcze komentarz Wenixysa, który to skwitował słowami: uważam, że ważne jest poparcie tych słów. Potrzebujemy, by marka, którą kochamy, zachowała jakość, na jaką zasługuje, i musimy zapobiec sytuacji podobnej do obecnej w grach Pokémon, zanim będzie za późno. Jest to ciekawe, bo zdania są podzielone. Pozdrawiam Michała, który widziałem, że skomentował ten post i częściowo się z nim zgadzam, ale myślę, że prawda tutaj leży gdzieś po środku, bo jeśli spojrzymy na komentarze Japończyków bezpośrednio spod podcastu Koso Koso, to zwróćcie uwagę na to, że oni w większości popierają słowa Torishimy. Przeczytam wam tutaj kilka przykładów, które wybrałem. Poszedłem zobaczyć Goku na dworcu tokijskim i było naprawdę źle. Poszedłem na wystawę City Hunter, która właśnie trwa, i byłem bardzo zadowolony, bo czułem ogromny szacunek i dbałość o szczegóły. Prawdopodobnie dlatego, że jest oparte na oryginalnym dziele. W sklepie Dragon Balla nie czuję niczego takiego. Jednak po odejściu Akiry Toriyamy i opuszczeniu Shueishy przez 70-letniego Marishito, tutaj jakby kolega używa, Scan Soul używa, czy to może koleżanka? Mashirito, przepraszam, nie Marishito. Mashirito to jest od tyłu Torishima, jeśli bierzemy pod uwagę japoński zapis. Doktor Mashirito to była postać z Doktora Slumpa, więc jest tutaj oczywiście mowa o Torishimie. Stworzony przez nich świat stał się obiektem zainteresowań złych ludzi, którzy chcieli na nim zarobić. Tak miło słyszeć, jak Mashirito mówi rzeczy, których nikt inny nie mówi. Chce, żeby nadzorował następny film. Jeśli zmienimy odpowiedź na fani nie chodzą do kina ani nie kupują filmów, Capsule Corporation Tokyo prawdopodobnie stwierdzi, że to dlatego, że Dragon Ball nie jest już popularny. Mam nadzieję, że media uszanują oryginalne dzieło. Z jednej strony widać pod tym filmem, pod tym podcastem Koso Koso wysyp komentarzy wspierających Torishimę, natomiast z drugiej strony można stwierdzić, że jest to pewnego rodzaju bańka. No bo jeśli ktoś jest stałym widzem tego podcastu, to znaczy, że jest już zaznajomiony z postacią Torishimy i w jakimś stopniu akceptuje jego wypowiedzi, bo Torishima jest w tym podcaście od jakiegoś czasu. Nie śledzę tego na bieżąco, ale wiemy, że Torishima był już tam wiele razy obecny, więc myślę, że to jest pewnego rodzaju bańka widzów Koso Koso i może jest tak, że oni po prostu tak czy siak wspierają Torishimę i lepiej chociażby byłoby spojrzeć na komentarze zachodniego fandomu, chociaż zachodni fandom nie jest w stanie aż tak bezpośrednio stwierdzić, jak wygląda ten sklep, jak fani, którzy mieszkają w Tokio i mogą pójść tam osobiście to zobaczyć. Myślę, że prawda leży gdzieś po środku. Bo Torishima faktycznie może być irytujący z tymi swoimi wypowiedziami, bo jest to gość, który zajął bardzo wygodną pozycję komentatora. Komentatora, który nie jest już, tak jak tutaj jeden z widzów japońskich wspomniał, nie jest związany z Shueishą już praktycznie dekadę. Można powiedzieć, że nie jest odpowiedzialny za nic, co się dzieje w świecie Dragon Balla. Ma oczywiście jakikolwiek autorytet, ale czy jakkolwiek on zmienia świat swoimi słowami? No, powiedziałbym, że i tak, i nie. Z jednej strony w ogóle go nie zmienia, bo komentuje to wszystko tak, jak my to możemy komentować, ale z drugiej strony jestem przekonany mimo wszystko, że te słowa trafią do ucha Akio Iyoku. Prędzej czy później. I to, co Akio Iyoku z tym zrobi, to już jest kwestia, podejrzewam, że jego ego. Jeśli się okaże, że Akio Iyoku stwierdzi, że Torishima to jest stary dziadek, który wpadł po prostu w szał, jak to się mówi, tantrum, no nie, po angielsku, i gada kocopoły i jakby nie będzie w stanie obiektywnie spojrzeć na to, co się wydarzyło w tym sklepie Dragon Balla i spojrzeć na te rysunki, że one nie oddają ducha rysunków Toriyamy, że nie nawiązują one do oryginału, nawet do mangi Dragon Ball Super, którą rysował Toyotaro, nie nawiązują, bo po prostu wygląda to inaczej, wygląda to tak, jakby rysował to ktoś niezwiązany w ogóle z Dragon Ballem. Jeśli Akio Iyoku to zobaczy poprzez to zwrócenie uwagi, to uważam, że dobrze. Ale jest szansa na to, że Akio Iyoku może zrobi na złość albo stwierdzi, że Torishima nie ma nic do gadania i dalej będzie stawiał na swoim. Akio Iyoku nie jest idealny, nigdy nie był idealny, ale był osobą, która zdobyła zaufanie
Toriyamy i mimo tego, że jest to postać, która powiedzmy zrobiła wiele dobrego, nie tylko dla świata Dragon Balla, ale też dla dziedzictwa Toriyamy. Pamiętamy tę scenę, kiedy sam praktycznie podjął decyzję o tym, że stworzy film Sandland, który bardzo mi się podobał. Sandland, no generalnie film, gra, anime, w tamtym czasie Sandland było adaptowane na wszystkie możliwe sposoby i to było naprawdę w porządku. No i jakościowo to też prezentowało się naprawdę w porządku, więc myślę, że w przypadku Sandland to tutaj można Akio Yoku przypisać plusika. Natomiast jeśli chodzi o Dragon Balla, to wiemy, jakie tendencje ma Akio Yoku do jechania na nostalgii, do odgrzewania kotletów. Toriyama nadawał tym jego pomysłom pewien kształt, który był do zaakceptowania. No i teraz Akio Yoku, który słowami Torishimy chce po prostu spieniężyć markę. Właśnie. Co wy na ten temat sądzicie? Myślę, że bardzo odważnym stwierdzeniem byłoby zakładanie, że twórcy nie chcą spieniężyć Dragon Balla, że chcą to robić dla podtrzymania dziedzictwa marki i podtrzymania dziedzictwa Toriyamy. Jest to oczywiste, że chcą to spieniężyć. Tylko pytanie, czy samo spieniężenie w sobie jest czymś złym, jeśli jednocześnie utrzymywałoby to ducha oryginalnego tworu? Jeśli ten sklep byłby zaprojektowany w taki sposób, żeby wchodząc tam czuło się, że się po prostu wchodzi do świata Dragon Balla i że jest to zrobione z sercem, to czy wtedy spieniężenie tego byłoby czymś złym? No, jeśli ktoś chce kupić sobie kubek, figurkę, koszulkę czy inny gadżet, to ja nie widzę w tym nic złego. Pozwólmy ludziom wydawać pieniądze tak jak chcą. Ale myślę, że dużo prawdy jest w tym, co powiedział Torishima, że ludzie nie zwracają na to uwagi. Że ludzie nie zwracają uwagi na to, że jeden rysownik narysuje to w taki sposób, że Fenio na przykład jest genialnym rysownikiem i że to Fenio na przykład mógłby narysować te grafiki, które w cudzysłowie zdobią ten sklep, a dostaliśmy grafiki narysowane przez jakiegoś no-name'a, który nie jest podpisany imieniem i nazwiskiem i podejrzewam, że patrząc na ten hejt, który się na niego wylał i na jego rysunki, to nie wiem, czy by się chciał podpisywać imieniem i nazwiskiem. I w sumie, jeśli faktycznie jest taka sytuacja, że ten rysownik mówi, że Gambare, dam z siebie wszystko, daj ziobu, będzie dobrze, a potem robi taki szlam, no to nie powinien dostawać drugi raz takiej roboty, po prostu. Tutaj się z tym zgodzę, bo albo robimy coś dobrze, albo nie róbmy tego wcale. I w przypadku Dragon Balla często jest tak, że coś jest robione na pół gwizdka. I wtedy myślę, że można postawić zarzut, albo że ten zarzut można postawić zawsze, ale że ten zarzut o tym, że chcą po prostu spieniężyć markę, stoi znacznie mocniej. Bo jeśli robią coś małym kosztem, robią coś po łebkach, robią coś w taki sposób, żeby było, a nie było dobre, to wtedy można powiedzieć, że okej, no po prostu chcą spieniężyć markę. Ale jeśli do tego mielibyśmy wspaniałe rysunki, przemyślany układ tego sklepu, dodatkowe ozdoby, dodatkowe powiedzmy elementy, które nadawałyby życia temu wszystkiemu, byłyby kreatywne, nawiązywałyby jakkolwiek do mangi, to myślę, że można byłoby przełknąć to, że oni chcą na tym zarobić, bo byłoby widać, że poświęcili na to trochę czasu i włożyli w to trochę serca. Podsumowując, myślę, że tak jak może irytować pozycja albo sposób artykułowania swojego zdania przez Torishimę, no bo jest, no umówmy się, jak na Japończyka, którzy raczej słyną z tego, że są kulturalni i tacy wstrzemięźliwi, Torishima absolutnie nie gryzie się w język i być może jest to szokujące, być może jest to kontrowersyjne, być może jest to irytujące, ale trudno jest odmówić mu tego, że chciałby po prostu, żeby to wyglądało lepiej, żeby ten sklep wyglądał lepiej. Żeby Dragon Ball jako marka był szanowany. Być może część z was patrzy na to jako na, wiecie, wspominki pijanego wujka na weselu, który mówi, że kiedyś to ja byłem taki i taki, wszystko to, co ja robiłem, to było lepsze. Ale jak patrzę na te ilustracje, które są w sklepie Dragon Ballowym, no to widzę, że to jest chujowe. Więc z tym akurat trudno się nie zgodzić. I jeśli jakkolwiek ten szał 70-letniego dziadka, te wyzwiska rzucane w stronę Capsule Corporation Tokyo i Akio Yoku miałyby poprawić jakość rysunków, poprawić jakość produktów, a co za tym idzie, myślę, że też odbiór nas jako konsumentów, widzów, czytelników, fanów, ale też konsumentów, to wszyscy by na tym skorzystali. Tak myślę. Więc czekam na waszą opinię.
Jestem ciekaw tego, co na ten temat sądzicie. Czy jesteście po jednej stronie bardziej, czy po drugiej stronie bardziej, czy może po środku? Czy uważacie, tak jak ja, że jest trochę racji tu i trochę racji tam? Bo z jednej strony albo robić coś dobrze, albo nie robić tego wcale, ale z drugiej strony fajnie, że coś się dzieje, że ktoś próbuje, że być może szuka jakiegoś rozwiązania, że coś chce robić. Mówię tutaj o Akio Ioku, że on się stara, że on ożywia tę markę. Ale może faktycznie lepiej się czasem zastanowić nad tym jak, a nie tylko czy. No nie? Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pod koniec grudnia na pewno jeszcze będzie jeden taki film z ilością dodatkowych newsów. Tak myślę, że będzie dodatkowy film, no bo będziemy po Jump Festie, także myślę, że będzie kilka rzeczy do omówienia. Póki co, mam nadzieję, że wam się podobało. Czekam na wasze opinie. Zostawcie lajka, jeśli tak. Jeśli macie opinię, jeśli wam się podobało, to możecie zostawić lajka. Jeśli macie opinię, to też zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. No i widzimy się niebawem. Tak naprawdę widzicie to w piątek, a więc jutro, sobota o 18 na Kiku oglądanie wspólne One Piece! One Piece, One Piece, One Piece, One Piece, Bleacha nie, One Piece na Kiku. Link w opisie. Dziana!